Dzień dobry. Dzień dobry. Paweł zapomniał o intrze. I sobie poszedł. Witajcie, z tej strony Mateusz Lech oraz Paweł Jerzowski, który zaraz wróci. Tak czekaliśmy, aż przyjdziecie, że zapomniał Paweł się przeładować. Ale włącz. Dzień dobry. W dzisiejszym programie siły bezpieczeństwa otrzymują więcej danych do śledzenia geolokalizacji Rosjan. Powodzianie pozostawieni sami. No to jest stare. No ja Nie wiem. mam tego nowego. Witajcie w gospodarczej. Nie ma. Też nie wrzucaj. Nie ma. Nie wrzuciłeś. Nie ma. Znikło. Zniknęło. Dobrze, słuchajcie, zaczynamy tym razem od paska. Na pasku mamy informacje dotyczące w dużej mierze, te ważne, bo nieważne to w tym momencie waluty tutaj jakichś zmian nie mamy, natomiast jeżeli chodzi o surowce, to spadki. No i tutaj za te spadki odpowiada wicepremier Nowak, ponieważ wypowiedział się, że OPEC Plus musi zwiększyć produkcję ropy naftowej, no bo Rosja zwiększa sprzedaż surowej ropy, bo nie ma wyboru, a w związku z tym nie może się porozumieć z Arabią Saudyjską, bo oni chcą zmniejszać, Rosja chce utrzymywać tą swoją sprzedaż. No i ta wypowiedź dosyć mocno wpłynęła na rynki, ropa spadła, co prawda nie są to duże spadki, bo około 1,5%, natomiast na ten moment przykryło to nawet te informacje dotyczące Bliskiego Wschodu. I teraz krótkie wiadomości? Teraz krótkie wiadomości, tak jest. Dobrze, no to lecimy. Skład paliw. Jeszcze zanim krótkie wiadomości, to może kubeczek. Po krótkich wiadomościach dzisiaj były. Po krótkich, dobrze. No. Dzisiaj jest chaos u nas w redakcji. Skład paliw w Ługańsku znalazł się pod ostrzałem Ukrainy, wybuchł duży pożar, rannych zostało 5 osób. Z osób, tak powiedział szef LPR Leonid Pasecznik. Co to jest LPR? No to jest ta ich republika. A nie EU? No EU po polsku. Okej. Myślałem, że może jakaś firma, że skład paliw taki. Nie. To jest jak gdyby ta cały czas republika, pomimo że to już jest część Rosji. Natomiast mamy tu informacje odnośnie kolejnego 14 pakietu, kolejne informacje, tym razem EU Observer podaje, kraje Unii Europejskiej mają do lipca uzgodnić 14 pakiet sankcji wobec Federacji Rosyjskiej, czego tam ma nie być. Między innymi wszystko wskazuje, że mają trafić 52 firmy podejrzane o dostarczanie zabronionych produktów do Rosji na listę tą europejską. Okej. Natomiast administracja prezydenta USA jest zaniepokojona doniesieniami o przygotowaniach do zamachu na prezydenta Ukrainy Władimira Załęskiego, powiedziała sekretarz prasowa Białego Domu Karine Jean-Pierre. Dzień wcześniej SBU poinformowało o zatrzymaniu 2 ukraińskich funkcjonariuszy, którzy rzekomo planowali zamach na prezydenta. Też to chyba ktoś nawet u nas na czacie powiedział wczoraj czy przedwczoraj, się dzieje. Myślisz, że w ten sposób chcą zakończyć wojnę Rosjan? Na pewno byłby chaos, jeżeli, bo tu niezależnie jak jest oceniany obecny prezydent, czy dobrze, czy źle, no to wiesz, zabić prezydenta, a później rozpocząć taki szturm, nie? Wykorzystać. Znaczy, wiesz, nie wiadomo kto rządzi, kto ma przewagę, pewnie byłby chaos. No, chociaż może i nie, może się tutaj mylę, my tego nie wiemy i nie chcemy tego sprawdzać. Nikomu źle nie życzymy, natomiast no takie plany, ta strona rosyjska, co ciekawe, podaje i strona ukraińska. Więc w sumie nie wiem, jak obie podają, to nie wiem wtedy, jak to traktować. No jako prawdę może. Może to jest prawda, się zgadzają. Tak, że był planowany i Rosjanie też w tych przeciekach kontrolowanych jak gdyby to podają.
Natomiast mamy wypowiedź prezydenta Rumunii, który oświadczył, że jest gotowy do omówienia możliwości przekazania Ukrainie systemu obrony powietrznej Patriot. No to ciekawie. Mówił ile? Czy tylko, że ten... Wydaje się, że jedną, tak? Jeden ten system, który... Premier Holandii, tu mamy Marka Rutte, uda się 10 maja do Kazachstanu, aby omówić sytuację na Ukrainie. Tak wynika z oświadczenia holenderskiego rządu. Natomiast dzisiaj będzie dużo o prezydencie Putinie, ponieważ prezydent Putin nakazał podniesienie do 2030 roku poziomu zadowolenia uczestników północno-wschodniego okręgu wojskowego z warunków rehabilitacji, przekwalifikowania i zatrudnienia. O! Będą musieli się bardziej cieszyć. Wymuszone uśmiechy, też ciekawe. To się widocznie za mało cieszą i trzeba tutaj aż dekretem to uśmiechnięta ustalić. armia. Konfiskata rosyjskich aktywów zamrożonych na stronie Euroclear podważy stabilność depozytu i zada cios rynkom finansowym, powiedziała szefowa Euroclear Valerie Urban w wywiadzie dla belgijskiego dziennika Lekko. Pani Valerii bzdury. Boisz się, że ci kasę jej zabiorą. Jakbyś miał w kieszeni nie swoje pieniądze i to 80% wszystkich pieniędzy, które masz, i chcieliby ci zabrać te pieniądze, to też byś krzyczała. Podważą jej fundamenty nowej willi. Ale wiesz, za doradzanie, za opiekę nad tymi pieniędzmi 100 pracowników pracuje. Nie wiem, czy będziesz o tym dzisiaj mówił, ale w Euroclearze depozytem i pensję co miesiąc pobiera z ponad 100 pracowników, więc to nie jest takie proste. I Valerii ma 76 chrześniaków. Nie, wiesz, tu cały Euroclear żyje z tych pieniędzy, a więc wiesz, jak gdyby zabranie, to zobacz, ile osób trzeba by było zwolnić. To podważy rzeczywiście stabilność tego depozytu. Stabilność podważy. No to racja. Niewątpliwie. No dobrze. I w wakacji, wiesz. Chaos w Rosji, chaos w redakcji. My mamy to wideo, po shortach je puścimy, a potem sobie wytniemy odcinek i będzie profesjonalnie. Dobrze. To jak nie chcesz ty, to teraz ja. Największa niemiecka partia opozycyjna CSU opowiada się za przywróceniem obowiązkowej służby wojskowej w kraju w związku z operacją specjalną Rosji na Ukrainie, tak podaje AFP. Nie mówi o operacji specjalnej, tylko mówi o konflikcie. Ciekawe, kiedy Polska zacznie mówić, tak, że już to czas. Już czas. Nie wiem, to nie oglądam polskiej polityki. Jeżeli już się mówi, to piszcie. Może powinienem być na czasie też, żeby jakieś informacje z Polski przekazywać. Nie wiem. Znajdziemy sobie redaktora z Polski osobnego. Przywódca Czeczenii Ramzan Kadyrow powiedział, że nie można się zatrzymać na Donbasie i trzeba najpierw wyzwolić Odessę i Charków. W przeciwnym razie ten konflikt będzie tlił się latami. Tak, oczywiście. Będziemy dzisiaj mieli też Dona, pokażemy, bo się pojawił w Moskwie. Natomiast my sobie przejdziemy do następnej informacji z Białorusi, ale nie tą, o której myślicie. Białoruś przeprowadzi inspekcję zsynchronizowaną z Federacją Rosyjską użycia nośników taktycznej broni nuklearnej. Mamy taką wypowiedź Rady Bezpieczeństwa Republiki Białorusi. Tak, inspekcje trzeba robić, żeby im to w twarz nie wybuchło. Rosja, jeśli spełnią się groźby Londynu dotyczące ataków Kijowa z brytyjskiej broni na terytorium Federacji Rosyjskiej, ma prawo uderzyć w brytyjskie cele na Ukrainie i poza nią, powiedziała ta rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa. A ja sobie dzisiaj oglądałem rano, jak zwykle, jakiś taki przegląd innych mediów, co mówią o Rosji. Widziałem wideo z 2008 roku, 16 lat temu, kiedy już grozili Anglikom i nam użyciem broni atomowej w 2008 roku. Więc ten czas leci i te groźby. Zacharowa ma chyba, wiesz, taką listę 5 kartek i odwraca. Skoroszyc myślisz, że ma. Tak, taki skoroszyc, tak, żeby
Tak jak przepisy mają, wiesz, w domach, na przykład babcie mają zeszyty z tymi przepisami na dobre ciasta. No i ona ma na dobre groźby. Wiesz, że Wielka Brytania i wyciąga i czyta. Nowa atak atomowy. Dobrze, atak nuklearny Wielka Brytania, dobra, to. Holenderski minister obrony powiedział, że kraj planuje rozpocząć dostawy myśliwców F-16 na Ukrainę jesienią tego roku. To jest pani, wyjaśniła, że taki harmonogram zakłada plan podpisany przez sojuszników, natomiast mamy wypowiedzi z Ukrainy. Pierwsze myśliwce F-16 z innych krajów mogą pojawić się już w lipcu, tak powiedział poseł parlamentu Aleksiej Gonczarenko. No i okej. Słuchajcie, oglądamy to intro? Nie, lecimy chyba dalej już, co? Lecimy, ale rozdaj kubki. Rozdaję kubki. Kubeczek dla widzów, tu w ten sposób będziemy wyświetlać. Podajesz pierwszy człon hasła, czy ja drugi? Podaję pierwszy człon hasła, chaos, to jest dobry pierwszy człon. Na dziś. Słuchajcie, nie wiem, czy wszyscy wiedzą, rozdajemy wam takie kubeczki, w środku są naklejeczki, do tego jakieś słodkości i wysyłamy to naszym widzom, którzy jako pierwsi wyślą hasło z każdego odcinka. Pierwszy człon podaje Paweł na początku, drugi ja na końcu. Warunkiem jest bycie aktywnym, wspierającym na YouTubie albo patronem kanału. No i tych kubeczków już poleciało ponad 70, słuchajcie, więc naprawdę fajnie. No ja teraz przejdę do pierwszej, dłuższej informacji. Nie przejdziesz. Chaos. Nie przejdziesz. Słuchajcie, wczoraj 1,5-godzinny materiał z naszym nowym prowadzącym, z Markiem Kozublem. Czy amerykańskie wsparcie powstrzyma ofensywę rosyjską? Było dużo o aferze szpiegowskiej, 6 tematów, długi materiał. Część widzów lubi długie materiały. Pierwszy odcinek, jeżeli ktoś nie oglądał, zapraszamy, zachęcamy. Myślę, że warto. Będziemy kontynuować w następnym tygodniu. Kilka tematów. Pojawią się również nowe rzeczy, jeżeli chodzi o Ukrainę. Dobrze, to teraz już mogę? Możesz. Dobrze. To Unia Europejska przeznaczy 90% wpływów z zamrożonych aktywów Rosji na potrzeby wojskowe Ukrainy. Kraje Unii Europejskiej zgodziły się przekazać 90% wpływów z zamrożonych rosyjskich aktywów na cele obronne Ukrainy i nie zgadniecie, kto to powiedział. Kanclerz Niemiec Olaf Scholz. Według niego mówimy o znacznej kwocie sięgającej kilku miliardów rocznie. Czyli w sumie to, co mówiliśmy wcześniej, teraz on oficjalnie potwierdza, gdyż doszli do porozumienia. Jednocześnie Ukraina nie będzie zobowiązana do zakupu broni z Europy za te środki. Czyli taka furtka na zakupy na przykład z USA. Scholz dodał, że umowa jest w końcowej fazie. Konsensus umożliwi dodanie 3 miliardów euro do 16 miliardów zobowiązań Unii Europejskiej wobec Ukrainy latem. Tak powiedział komisarz unijny do spraw gospodarki Paolo Gentiloni. Wcześniej szef europejskiej dyplomacji Josep Borrell zaproponował, aby kraje Unii Europejskiej przeznaczyły 90% dochodów z rosyjskich aktywów na zakup broni oraz pocisków, a 10% przekazały do budżetu Unii Europejskiej na inwestycje w ukraiński przemysł zbrojeniowy. Dzień wcześniej Borrell powtórzył też, że część pieniędzy z majątku powinna zostać wysłana bezpośrednio do Kijowa, aby Ukraina mogła samodzielnie produkować produkty wojskowe zgodnie ze swoimi potrzebami. Pozwoli to zaoszczędzić na kosztach transportu i uniknąć opóźnień. Kwestia tylko, czy tam one nie zostaną w jakiś sposób źle rozdysponowane, no ale liczymy na to, że nie. Pod koniec kwietnia belgijski minister finansów Vincent van Petergem ogłosił, że Unia Europejska jest bliska osiągnięcia porozumienia politycznego w sprawie specjalnego podatku od zysków z rosyjskich aktywów, którego pierwszy podatek mógłby zostać wprowadzony już 1 lipca.
W sumie od lutego 2022 roku kraje G7 zamroziły te 300 miliardów euro, o których na pewno wiecie, z czego około 208 miliardów znajduje się w Unii Europejskiej, głównie w belgijskim depozycie Euroclear, o którym mówiliśmy, która pani prezes bardzo się smuci, że te pieniążki mogą jej zabrać. W 2023 roku, jak oglądaliście nasze 2 odcinki w dżungli inwestycji, to takie pieniądze potrafią robić same z siebie pieniądze i one wygenerowały 4,33 miliarda euro zysku, a według wyników pierwszego kwartału 2024 kolejne 1,5 miliarda. Środki wypłacane są na specjalne konto. Słuchaj, z takim budżetem to byśmy program zrobili, co? W dżungli, byśmy wycięli tą dżunglę. Normalnie tak? Całą. No jakbyśmy mieli te 200 miliardów. Ty, może oni nam pozwolą. Może napiszemy. Myślisz zarządzać? Tak. Zamiast tych 100 pracowników. Nas tak. Tak, nie damy jeszcze program napisać, z tego zrobimy. Musimy napisać. A teraz zanim przejdziemy do afery szpiegowskiej, to słuchajcie, zaproszenie na popołudnie. Nie było lupy gospodarczej tydzień temu, warunki techniczne nie pozwoliły nam tego nagrać z Markiem, ale jest dzisiaj. Oczywiście nie tym razem Marek Meissner, musimy się tutaj też uczyć. I dzisiaj kolejne tematy, tym razem oczywiście z Rosji, tematy gospodarcze. Serdecznie zapraszamy na godzinę 17. A teraz przechodzimy, słuchajcie, do afery szpiegowskiej. Polski zdrajca, były sędzia Szmyt udzielił wywiadu, okazuje się, Sołowiowowi oraz rosyjskiej prasie. Wystąpienie Tomasza Szmyta miało miejsce wczoraj w programie Sołowiow na żywo. Pan Szmyt udzielił też wywiadu dla RIA Nowosti. Co Szmyt powiedział w obu mediach? Poniżej kilka cytatów. To jest wolny kraj. W Polsce nie miałem takiego poczucia, czułem się zagrożony, mówi Szmyt Władimirowi Sołowiowowi. Chodzi tu prawdopodobnie o Białoruś. Że ten wolny kraj. Mam sygnały z Polski, drugi cytat, mam sygnały z Polski, prokuratura zbiera materiały i oskarżają mnie o działalność szpiegowską, to dzieje się z godziny na godzinę, działania już są podejmowane i to bardzo zdecydowane działania. To jest kolejny cytat. W wywiadzie również z Władimirem Sołowiowem przyznał, że zajmował się sprawami dotyczącymi policji, wojska, polskiego wywiadu, kontrwywiadu i wywiadu wojskowego. Mówił, oczywiście zajmowałem się takimi sprawami oraz ochroną danych osobowych. Szmyt powtórzył już wcześniejsze tezy, które podawał w mediach białoruskich o swoim poczuciu zagrożenia i rzekomych prześladowaniach ze stron polskich władz. Wywiadowowi u Sołowiowa towarzyszyły pewne problemy techniczne, dlatego nie został on dokończony zgodnie z planem i został przerwany. Natomiast w wywiadzie dla RIA Nowosti Szmyt podkreślił, że istnieje realne niebezpieczeństwo oficjalnego wciągnięcia Polski w konflikt na Ukrainie. No jeżeli myślicie, że to zajmowało czołówki rosyjskich gazet, to nie. Czołówki rosyjskich gazet zajmował inny temat. To nie było nawet na drugiej stronie, trzeciej, czwartej, być może było na właśnie 4. albo 5. stronie. No niestety ta afera, albo stety, no nie wywołała takiego poruszenia w Rosji, czy nawet na Białorusi, jak w Polsce. Ale chciałem zwrócić uwagę na pewną rzecz. Sołowiow to jest postać, ikona w Rosji. Program tam ze 30 osób jest, ale jak to w programach na żywo, no co chwilę też się coś wysypie, nie? I to kilka razy było. Pamiętam z Amerykaninem, takim propagandystą też. Tak, on się strasznie denerwuje tam. Tak, no tak. O Jezu, strasznie. To ja też tak powinienem. Ej, ty grałeś! Ale to ty się nie przeładowałeś. No. To ja powiem. Nieważne. Dobra, lecimy dalej. Słuchajcie, bo kolejne informacje mamy. Putin. Dzisiaj będzie troszeczkę o Putinie.
Czemu miałoby nie być, skoro został znowu pasowany na Putina na następne 6 lat. Obiecał zaangażować się w ratowanie narodu. Dziwny kierunek obrał ratowaniem narodu, wysyłając tych ludzi na śmierć, no ale dobrze. Władimir Putin nazwał ochronę ludzi priorytetem swojej 5. prezydentury. I to ma miejsce po rozpętaniu największego konfliktu zbrojnego w Europie od czasów II wojny światowej i wysłaniu prawie 1 miliona Rosjan do walki na Ukrainie w obliczu pogłębiającego się kryzysu demograficznego Rosji. I to akurat nie moje słowa, tylko z rosyjskiej prasy, więc całkiem. Tu mam jego cytat. Jestem przekonany, że z godnością przejdziemy przez trudny, przełomowy okres, staniemy się jeszcze silniejsi i na pewno będziemy realizować długoterminowe plany i zakrojone na szeroką skalę projekty mające na celu osiągnięcie celów rozwojowych. A to przede wszystkim ratuje naród. Tak powiedział w swoim przemówieniu inaugurującym na Kremlu. W grudniu 2023 roku natomiast powiedział, że na Ukrainie walczy 617 tysięcy żołnierzy rosyjskich. Na początku kwietnia 2024 Ministerstwo Obrony Narodowej podało, że w tym roku podpisało już kolejne 100 tysięcy osób, a każdego dnia liczba żołnierzy kontraktowych rośnie około 1000 osób. Jednocześnie, jeżeli chodzi o straty, tu wam podam, jakie są według Rosjan, to 52 tysiące osób. Według szacunku zachodniego wywiadu Rosja straciła na Ukrainie około 100-150 tysięcy zabitych i około 300 do 450 tysięcy ciężko rannych. Te liczby mniej więcej z zachodniego wywiadu pokrywają się z tym, co podaje ukraińskie Ministerstwo Obrony. Tam chyba licznik mają teraz na 470 tysiącach zabitych i rannych Rosjan. Gdzie jest prawda, ciężko oszacować, ale gdzieś między tym a tym. Wydaje mi się, że liczba tych rannych jest zawyżona, a zabitych jest troszkę zaniżona, bo to 100 tysięcy na pewno nie jest. Nawet patrząc na te oficjalne dane rosyjskie, bo tam już przekracza 100, więc musi być więcej. A my teraz przejdziemy do jedynki rosyjskich mediów, a na jedynkach, słuchajcie, rosyjskich mediów są takie postacie jak... O, Wiedźmin. Tak. Nawet ma wilka. Tak, oraz Merlin, a wszyscy przyjechali... A czekaj, wróć mi z tym zdjęciem, czy on ma goły pępek? No, chyba tak. Okej. Tak, po taniości to koszulę. Ta koszula tylko... Bracie chyba, albo z komunii jeszcze. Dobrze. No. Tak mu jakoś ten. Ale widzę, że masz celne oko. To znaczy, te moje oko było na wysokości pępka, więc zauważyłem, że ten kolor nie do końca biały był, taki skórny odcień. A my przejdziemy, skąd oni się znaleźli, bo znaleźli się, słuchajcie, to był chirurg, tak, oraz jeden z podróżników, rosyjski dosyć znany, chirurg, czyli ten niesławny przywódca tego gangu motocyklowego, chyba tak się mówi. Dosyć dużo znanych postaci, celebrytów rosyjskich zostało zaproszonych, ponad 2,5 tysiąca gości na inaugurację prezydentury Rosji, czyli mianowanie Władimira Putina na Putina, która odbyła się w Wielkim Pałacu Kremlowskim. Wśród zaproszonych byli szefowie regionów, przedstawiciele duchowieństwa, dyplomaci, dziennikarze i dużo personelu wojskowego. Tych ostatnich było bardzo dużo, w tym bohaterowie okręgu tego północnego wojskowego. Wśród gości był właśnie wyświetlany Fiodor Koniuczow, znany podróżnik, także Steven Seagal się pojawił, gimnastyczki rytmiczne, prezenterki telewizyjne, rzeźbiarze, również znani piosenkarze, w tym Michajłow, Szaman, Jurkis, Górskaja, Dolina,
Również na ceremonii po raz pierwszy pojawiło się dziecko. Do tej pory dzieci nie były zapraszane. Tym razem pojawiła się 9-letnia Rajzat Akipowa z Dagestanu. Dorośli im się skończyli już? Co? Dorośli im się skończyli? Nie, wiesz co, tutaj było tak, żeby ocieplić wizerunek, bo o dziewczynce zrobiło się głośno w 2023, kiedy w internecie pojawiło się wideo, na którym płacze, bo nie mogła się spotkać z Putinem podczas jego wizyty w Derbent. Znaczy tam chyba był sobowtór, no ale to ona nie wiedziała, więc płakała. Okay. Przypomnijmy, że 7 maja Władimir Putin po raz 5 w życiu objął urząd prezydenta Rosji. Nowa kadencja potrwa do 2030 roku. Rząd po inauguracji automatycznie podał się do dymisji. No prawdopodobnie zostanie powołany ten sam rząd. Być może jakieś zmiany będą, ale to nie spodziewałbym się jakichś dużych. Tak, tutaj widzowie znowu dopisali gang motorowerowy. Po prostu ja się rozpłynąłem. Przepraszam. Przechodzę dalej. Rosja przestała wykorzystywać most krymski do przewozu ładunków wojskowych. Rosja przestawiła się na wykorzystywanie... Zapomniałem o jednej rzeczy, bo jeszcze jeden pan był. To może ja jeszcze pokażę tego pana, bo miał niezłe wejście. A widzowie na pewno chcieliby obejrzeć. Okay. Też Don był. Dobrze. Ja jakoś nie wymieniłem, więc pokazuję teraz wam Dona. Nie płacz. Dostojnie. Ledwie wszedł po tych schodach. No ledwo. Ale wejście, tak wiesz, trwało. Ale to tak, jakby to była komedia romantyczna i puścić jakieś takie w tle muzyczkę, tak wiesz, w zwolnionym tempie. Zazwyczaj to dziewczyny schodzą ze schodów w zwolnionym tempie, a tu Kadyrow wchodził. Jeżeli komuś się chce podłożyć muzyczkę, to zapraszamy. Natomiast ja przejdę już do poważniejszego tematu. Teraz końcówkę zróbmy poważną. Przez chwilę chociaż, bo wiem, co jest następne. Rosja przestała wykorzystywać most krymski do przewozu ładunków wojskowych. Przestawiła się na wykorzystywanie szlaków lądowych przez wschodnią część Ukrainy do zasilania linii frontu i zaprzestała obsługi mostu przez Cieśninę Kerczeńską. Tak podaje The Independent. Zdjęcia satelitarne, które przeanalizowano i udostępniono, wykazały, że od 3 miesięcy przez most nie przejeżdżają wojskowe pociągi towarowe. Od 29 lutego zauważono tylko jeden rosyjski pociąg towarowy przewożący 55 wagonów z paliwem. Należy zauważyć, że po ataku z 17 czerwca 2023 Rosja znacznie ograniczyła wykorzystywanie mostu krymskiego. Następnie ukraińskie drony morskie zdołały uszkodzić część, tu chyba chodzi tej jezdni, zabijając 2 osoby. Według dyrektora generalnego Molfara Artema Starocka decyzja władz rosyjskich o zaprzestaniu korzystania z mostu zbiegła się z gwałtownym wzrostem ruchu towarowego przez Taman w obwodzie rostowskim. Według niego Rosja rozpoczęła budowę nowych linii kolejowych na okupowanych terytoriach, czyli w Melitopolu, Berdiańsku, Mariupolu, aby połączyć Krym z kontynentalną Rosją. Nowa linia kolejowa biegnąca z Melitopola do Berdiańska i Mariupola, a następnie do Rostowa nad Donem, zostanie prawdopodobnie wykorzystana przez rosyjskie wojska do nowej ofensywy, która według powszechnych przewidywań rozpocznie się już za chwilę. 11 kwietnia prezydent Ukrainy oświadczył, że siły zbrojne Ukrainy w ramach nowej kontrofensywy zamierzają zniszczyć most krymski,
I tu się zastanawiam, czy po prostu nie jeżdżą te transporty, bo może ten most jednak nie może obsługiwać dużej ilości tych transportów. Natomiast źródła ukraińskie poinformowały wcześniej, że ukraiński wywiad przygotowuje trzeci atak na most krymski w pierwszej połowie tego roku. Według nich Dyrekcja Wywiadu Państwowego Ukrainy dysponuje już większością środków, aby osiągnąć ten cel. Szef wywiadu Kirill Buldanow zauważył, że Rosja dobrze chroni most krymski, ale pracuje nad tą kwestią. Ukraina już, jak wiecie, dwukrotnie zaatakowała ten most, no i czekamy na trzeci. Tak, tutaj piszecie, że wpuścili z brodą, no ale to Don, to tam jest, mają napisane, że nie wpuszczać Mają z brodą, portret chyba, że Don. pamięciowy. Tak, tylko Tak. że kurczę, Don tam podobny jest do wielu ludzi, więc dobry Ale wielu portret. się przemyka pewnie w ten sposób. A my Przejeżdżają, przejdziemy- mówią Don i jadą dalej. Tak, my przejdziemy do ostatniego punktu. Putin nakazał podwoić płacę minimalną do 2030 roku. Te i inne cele, znaczy ukazy, ukazały się w dekrecie o rozwoju narodowym. Dokument zawiera aż 100 różnych punktów. Wszystkich dzisiaj nie omówimy, ale jeśli Was ten temat interesuje, to możemy zrobić to w osobnym komentarzu lub w Jaruskim, bo jest o czym mówić. Co w dokumencie znajdziemy tak z grubsza? Zwiększenie demografii, wydłużenie średniej długości życia, bycie czwartą gospodarką świata, bycie liderem przemysłu high-tech, zmniejszenie poziomu ubóstwa, zapewnienie Czekaj, bo wszystkie tam spalisz nam program potem. do 2030 roku segregacji śmieci w 100%. O. My dzisiaj powiemy tylko o jednej rzeczy. W przypadku płac prezydent Federacji Rosyjskiej Władimir Putin nakazał dopilnować, aby do 2030 roku płaca minimalna została podwojona w porównaniu z kwotą ustaloną na rok 2023. Czyli mają na to 6 lat, żeby ta płaca się podwoiła. No tutaj pytanie jest... Czyli taka inflacja średnioroczna z 15%? Nie, no da radę, myślę, że da radę. Tak. Prezydent polecił dopilnować, aby do 2030 płaca minimalna wzrosła ponad dwukrotnie. Kwota nie może być mniejsza niż 35 000 rubli miesięcznie. Ciekawe. Putin polecił także zatwierdzenie w 2026 roku nowych systemów wynagrodzeń pracowników sektora publicznego. Ponadto prezydent nakazał zwiększyć, to będziemy mówić, współczynnik dzietności, natomiast zwrócił absolutną uwagę na potrzebę zwiększenia poziomu zadowolenia Rosjan z pracy urzędników, a urzędników ze swojej pracy. Już się nie mogę doczekać, jak to będziemy nagrywać. Ja widziałem te punkty. Tak. Trzymajcie papcie, bo mogą pospadać. Tutaj Linka pisze, że 37 000 subów. Chyba czekamy cały czas, a więc jeżeli ktoś nie subskrybuje, a chce, żebyśmy dzisiaj osiągnęli te 37 000, no to może dołożyć tą cegiełkę. W tym momencie brakuje 72 osób do 37 000 subskrybentów. Tak. A my zakończyliśmy informację, został nam tylko drugi człon hasła. Podałbym oczywiste, ale by było zbyt oczywiste, więc podam na głowie Pawła. Więc tak. No nie jest taki duży, ale no, jakbym miał podać informacyjny, to by było za łatwo, bo już ktoś pewnie by skadł. Więc tym oto akcentem, słuchajcie, żegnamy się, zapraszamy na popołudnie z Markiem Meissnerem. Dużo ciekawych rzeczy, a my będziemy coś robili na Jaruski zaraz pewnie, bo humor dopisuje. Trzymajcie się, miłego dnia. Czołem. Cześć. Czołem.